Hea, zobaczcie, co przyziemna zrobiła. Widzicie, jakie smakołyki? Ale nie martwcie się, to nie są dla nas. Ani jednego nie zjedliśmy. Ja musiałam mały kawałeczek skosztować, żeby sprawdzić, czy to będzie dobre. I jest. To jest wszystko dla naszych znajomych. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić przepisem, który dostałam od koleżanki na pierniczki świąteczne, bo zbliżają się święta. Możecie kimś tymi pierniczkami obdarować, tak jak ja właśnie mam taki zamiar, bo jutro jadę do klientów z towarem i przy okazji dać im mały upominek od nas. A więc, co będziemy potrzebować do tych naszych pierniczków? Otóż 2 jajeczka, najlepsze wiejskie i od zaufanego gospodarza, 80 ml oleju, 80 g cukru, 400 g mąki, najlepiej 450, 3 łyżki miodu. Ja mam akurat tutaj gryczany, możecie jaki macie użyć, ale myślę, że gryczany fajno taki podsmak daje. Do tego łyżeczka cynamonu, kilka kropli oleju wanilinowego, niestety nie mam czystej wanilii i do tego 1 łyżeczka sody oczyszczonej. I to tyle. Więc co teraz robimy? Odpalamy zegarki i zobaczymy, jak szybko nam to pójdzie. A więc czas start. O co Ci chodzi? Dobra, bo czas leci, a wiesz, tutaj już mnie widzowie obserwują i odliczają, jak długo nam to zajmie. Najpierw łączymy mokre składniki, najprościej. 80 ml, tak jak mówiłam, oleju. Teraz dodamy 80 g cukru. Możemy już to powoli troszeczkę rozbełtać. Dodamy kilka kropli aromatu wanilinowego. Do tego dodamy łyżeczkę cynamonu. Ja daję taką płaską łyżeczkę, bo cynamon jest dość intensywny, więc nie przesadźcie, chyba że lubicie. To od Waszych upodobań zależy. I tutaj mamy jeszcze sodę. Dodajmy miodu. No to jedziemy. Jak macie mężczyzn w domu, którzy siedzą, nic nie robią, możecie im dać miskę do merdania. Albo zaopatrzyć się w robot kuchenny. Szczerze mówiąc mam, ale za dużo trochę roboty z czyszczeniem z tego. A to jest tak prosty i szybki sposób, że myślę, że nie warto. A teraz partiami, jak już macie wymieszane wszystko, dodajemy mąkę. Oczywiście ją trzeba przesiać. Bo już tą część to już trzeba łyżką wymieszać. I oczywiście rączkami za chwilę. No i dobra. No i teraz trzeba użyć siły własnych rąk. Ciasto Wam się już ładnie wyrobiło. Prawie się nie klei do ręki. Już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Taką oto ma konsystencję. Dzielimy sobie to ciasto na pół. 1 połówkę odkładamy na chwilę. Bierzemy 1 połówkę ciasta w tym momencie na stolnicę. Najlepiej dobrze to podsypać mąką, żeby Wam nie przywarło. I rozwałkowujemy to ciasto teraz na grubość gdzieś tak 5, nawet jak będzie troszeczkę więcej, to się nic nie stanie, milimetrów, 5-6 mm, ponieważ nasze pierniczki będą mięciutkimi, puszystymi pierniczkami, a nie twardymi ani kruchymi. No i teraz najfajniejsza zabawa, wycinanka. Jak macie dzieci, to możecie poprosić je o pomoc. Święta od tego są, żeby czas spędzać z rodziną. I teraz moje wycinanki. Co my tutaj mamy? Zaczynamy od gwiazdeczek. Jak widzicie, część zrobiona. W tym momencie tylko trzeba posmarować nasze ciasteczka rozbełtanym jajeczkiem. Kieckę pomalować, żeby ładnie wyglądał nasz aniołek. Widzicie, jaka jestem nieumiejętna
za dużo nałożyłam. Nikt nie jest perfekcyjny, nawet pani przyziemna. Ja jestem. O, pan przyziemny podobno jest. No to ja tutaj nawet nie wchodzę w polemikę z nim, bo bym przegrała. Pierwsza partia gotowa. Wyciągamy. Ale ładnie wyglądają. Tak się oto prezentują nasze pierniczki. Teraz poczekamy, żeby wystygły. I na sam koniec, jak wszystkie pierniczki będą upieczone, damy lukier. A to za chwilę. Pierniczki upieczone, gotowe, pięknie się prezentują. No i co teraz nam pozostaje? Zrobienie tylko polewy. Oczywiście można bez, bo smakują znakomicie bez polewy, ale myślę, że jeszcze takie małe, jakby wisienka na torcie, w cudzysłowie można powiedzieć, przyda się do udekorowania. A więc co potrzebujemy? 100 g cukru pudru, łyżka mleka i 2 łyżki soku z pomarańczy lub cytryny. Jak zależy, co wolicie. I mieszamy. Widzicie, taka mniej więcej konsystencja powinna być. Nie jest strasznie gęsta, ale też, żeby aż nie było takie strasznie wodniste. No musicie wyczuć. No i teraz co? Malowanie pozostało. Przyziemne aniołki. Tak je nazwiemy. Mam nadzieję, że też u siebie w domu ich spróbujecie i podzielicie się z nami swoją opinią, jak Wam wyszły. Jeżeli macie jakieś też fajne, sprawdzone przepisy na pierniczki, czekam na podpowiedzi. Oczywiście, no niestety te pierniczki nie są dla nas. Musiałam skosztować, żeby wiedzieć, czy faktycznie w smaku są tym, co kiedyś były. Przyziemna dostała dzisiaj karę. Jest całkowicie uziemiona, musi tak siedzieć. Sitko nie może spaść jej z głowy, ani garnek z kolan. Ojejcie, dobrze, dobrze. Nie, no wiecie co, no już jestem zmęczona troszeczkę, a jutro znowu z samego rana o 7 wstać. O ja pierdzie, poczekaj, bo Nie może mi spać. Jeszcze czekam, aż mi ciasteczko ostygną, bo przecież trzeba lukier zrobić. No, to zrobi lukier jak nie przyziemna. Popatrz, jakie biedne dziecko jest zmęczone. Co ona ma za życie? No właśnie, przy ziemniaku. Nie wiem. Ja się nie wtrącam. Jak widzicie, ciapa, zapomniałam włączyć mikrofon. A więc mamy niemą degustację. Co ja mówię? Pierniczki wyszły w smaku bardzo łagodne. Jeżeli chcecie, żeby były bardziej ostre, to dodajcie więcej cynamonu albo może nawet i przyprawę do piernika. To są gusta i guściki, o tym się nigdy nie dyskutuje. Co do konsystencji pierniczków, to wyszły one miękkie, ale nie super miękkie, nie są twarde ani kruche. No mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że sami spróbujecie, a my Was zapraszamy jak zwykle w piątek na 17 na dalszy ciąg mydlanej opery przyziemnych na zaśnieżonym po uszy siedlisku. Ciao, do usłyszenia!